Dzień dobry, Aleksandrze. Dzień dobry. Cieszę się, że słyszymy się po raz kolejny. Chciałam Ci powiedzieć, że od naszej ostatniej rozmowy uświadomiłam sobie dwie ogromne rzeczy i zaczęłam na nowo dostrzegać i zauważać to wrażenie, które różne rzeczy na mnie wywołują, ale też zrozumiałam, że ja właściwie prawie w ogóle nie korzystałam ze swojej wyobraźni i poza prostą sytuacją czy jakimś pomysłem, który ktoś mi podrzucał, takim bardzo realnym, bardzo codziennym, no na co dzień, nawet na swoje potrzeby, nie starałam się za bardzo sobie nic wyobrażać, albo te wyobrażenia były bardzo takie ogólne i mgliste. I powiem Ci, że dopiero teraz, jak na nowo właśnie zauważam i uważnie na to patrzę, kto, co, jakie sytuacje, jakie tematy robią właśnie na mnie wrażenie, to od razu staram się to odczuć też, tak jak powiedziałeś, czy mi się po prostu coś podoba, czy może to jest głębszy rezonans i ja bym siebie w tym albo robiąc coś tam widziała. I zastanawiałam się, jakie powinnam zrobić następne kroki. No popatrz, my zrobiliśmy jakby jakiś tam wstęp i teraz, żeby zrobić jakiekolwiek kroki, nam trzeba ukształcić wewnątrz siebie jedną bardzo ważną rzecz, początkową rzecz. Dokładnie kim ty jesteś. Kim jest każdy człowiek. Wydaje się, że to niby banalne, prozaiczne pytania, które normalnie jestem człowiekiem. Ale jeżeli ja ci zaprzeczę, że ty nie jesteś człowiekiem, to w tym momencie wiele by osób by powiedziała, a co, kim jestem tam? Jakimś tam przybyszem, czy jeszcze kimś? Nie, jeszcze głębiej. Widzisz przed sobą komputer. Widzisz. Widzę. I co ty widzisz na komputerze? Obrazki, różne litery. Możesz oglądać filmy i inne rzeczy. Ale jak ty myślisz, czy to wszystko jest wewnątrz komputera? No nie, no to jest pobierane, ściągane skądś. Ale pobierane co? No najprościej powiedzieć, że to, co z internetu jesteśmy w stanie pobrać. Zgadza się. Jakieś dane. Zgadza się, to jest pobierane przez internet. Ale przecież pobierany nie obrazek, nie film, nie komunikacja. Pobierane bity. 0 i 1 i nic więcej. Podobnie jak fali radiowe, które radio odbiera. Tam nie ma głosu żadnego. Tam jest tylko fali. I w momencie, kiedy oni trafiają na twoje urządzenie, oni przetwarzane jest i ułożone na nowo, tak, żeby ty miałaś wewnętrzny wizualny obraz, co jest przed tobą. De facto twój komputer tak naprawdę przetwarza wszystkie te informacje, te wszystkie bity i układa ich na wizualny poziom. Monitor ci pokazuje ciebie przed sobą. Zastanawiasz się, dlaczego ja to mówię? Właśnie dlatego, że nasz organizm ludzki jest złożony bardzo bliskoznacznie. Ty jako istota jesteś tym, kto wszystkim zarządza. Wszystko, czym ty zarządzasz, to jest ta forma, którą ty widzisz, czyli twoje ciało, twoje otoczenie, twoja rzeczywistość i wszystko, co ciebie otacza. To się nazywa nasz świat albo mój świat, ogólnie rzecz biorąc. Różnica między tobą, czyli to, co my mówimy między duszą, a tym wszystkim zewnętrznym, czyli twoim ciałem, wszystkim materialnym, niby materialnym światem, jest ogromna. Ogromna do przepaści. To są różne poziomy, podobnie jak twój komputer, który ty widzisz, on jest tam z metalu zrobiony, z plastiku, z ekranu, ale on de facto w swojej istocie nie ma nic wspólnego z informacją. Jest tylko nośnikiem albo przetwarzaczem informacji.
Podobnie jest z naszym ciałem. Ono nie ma nic wspólnego ani z duszą, ani z naszym poziomem istnienia. Ono jest tylko tym, co przetwarza sygnały, podobnie jak radio. Przetwarzając sygnały, pozwala realizować pewne duchowe aspekty w tym niższym stanie, czyli w stanie tego fizycznego ciała, tak jak ty go nazywasz. Ale mózg ludzki był zaprogramowany zupełnie inaczej. Od początku, od urodzenia mózg był programowany tak, że ty właśnie jesteś tym ciałem. Nie ma żadnych myśli. Myśli to jest system nerwowy działający, jakieś obrazki. Niemniej jednak, jak ty popatrzysz na siebie, do twojego mózgu czasami przychodzą rzeczy, które nigdy w nim się nie odpieczętowały. Zupełnie inny. I o ten aspekt podziału, uświadomienia, dotknięcia, bardzo głębokiego dotknięcia tego, kim ty naprawdę jesteś, to jest de facto pierwszy krok, który powinien zrobić człowiek, dojrzały człowiek. W systemach nauki my zgłębiamy pewne procesy, gdzie uczymy się tego, że od dziecka formuje się ego człowieka. I wszyscy ludzie wiedzą, że od ego dosyć często mówią, że egoizm, ty jesteś egoistą albo nie egoistą. Istotowo wszyscy są egoiści. Dlaczego? To nie jest negatywne słowo, to nie jest wulgarne słowo, ale ono jest fałszywe. Dlatego, że na przykład twoje ego jako takie to jest błędne uświadomienie sobie i identyfikacja z tym, czym ty nie jesteś. Bo jeżeli postawimy kluczowe pytania na samym momencie, ja specjalnie zwracam na to dużą uwagę, kluczowe pytania. Co się dzieje, kiedy człowiek fizycznie umiera? Dusza odchodzi, a ciało nieżywe. Nie ma tam życia. A jeżeli nagle się ocknie, dusza wchodzi, ciało ożywa. Jeżeli dusza odchodzi, żaden specjalista nic nie jest w stanie zrobić, on mówi wszystko. On to już nie... Specjalista może działać tylko wtedy, kiedy jest ten, który zarządza w środku. Kiedy ten, który zarządza, odchodzi, to ciało staje się jako zbędne ubranie, które już nikomu nie jest potrzebne. I to samo jest przed urodzeniem. Jak my mówimy, reinkarnacja duszy. Dusza wchodzi w ciało. I teraz pytanie. Jeżeli ona wchodzi w ciało, jakie? Nowo przygotowane. Co to ciało ma? Nic nie ma. Ono jeszcze nie ma pamięci, umiejętności. Ono wszystko zaczyna osiągać. I w momencie osiągnięcia pewnych rzeczy, jeżeli od samego początku, od urodzenia nie było dane prawidłowe kierunki wewnętrznego programu mózgu, następuje tak zwany poziom zafałszowania. I od dzieciństwa, kiedy tam ojciec, matka, rodzice, czy tam socjalnie, wszystkie wskazują na ciebie, na twoje ciało, że ty właśnie jesteś tym. Czyli identyfikacja z powodu niewiedzy i braku umiejętności wyczucia subtelnych rzeczy idzie z tym, co my widzimy. W ten sposób z jednej strony nam kształtuje się ego, z drugiej strony im większe dziecko, tym bardziej blokuje się jemu pamięć, bo w samym początkowym dzieciństwie ono jeszcze częściowo pamięta siebie, jak jest pasyjny, wesołe, zadowolone, ale później zaczyna zamykać się coraz bardziej, bo widzi, że coś w tym nie gra. Jego wewnętrzna radość z każdym rokiem staje się coraz mniejsza, dojrzewa i staje się w cudzysłowie poważnym człowiekiem. I ten poważny człowiek, on już całkowicie zablokowany, on już nie ma kontaktu ze sobą, on identyfikuje siebie z ciałem. I ta identyfikacja z ciałem i ruch wewnętrznego światła, bo prawa nikt nie likwidował, oni nadal działają. Ruch wewnętrznego światła i aktywacja mózgu powodują utożsamienie, że to, co ja myślę o sobie, to, co realizuję w życiu i tak dalej, to jestem ja. I ten proces nazywa się ego. Ale oprócz tego, który myśli, chce tam i tak dalej,
Jeszcze jest druga część, która to wszystko czuje wewnętrznie, która się zgadza, nie zgadza, od skąd płyną nadzieje, skąd płyną myśli, marzenia, perspektywy, siła, realizacja w życiu. Od ta druga część, która jest, ona bliska jest duszy. No, dusza tam też skomplikowana jest. No, my na razie nie będziemy jakby rozbierać tych czynników. Po prostu ty pytasz, co dalej? I ja ci mówię, że pierwszy to jest kwestia podziału tych dwóch czynników. Czy czujesz to teraz w sobie? Tak, i też przypomina mi się taka sytuacja, kiedy wyraźnie czułam, jak zewnętrzny świat odpowiadał na mój wewnętrzny stan i coś takiego przeżyłam. No, prawdopodobnie nie jeden raz. Myślę, że rzeczywiście nie jeden raz, chociaż najbardziej pamiętam taki no, bardzo spektakularny moment. W sumie to, co mówisz, ono odpieczętowuje wewnętrzny stan twojej duszy w czasach wczesnego dzieciństwa do wieku 7 lat. To właśnie w tym stanie dusza najbardziej wyczuwała duchowe światło. W tym stanie ty realnie miałaś wpływ na rzeczywistość. Popatrz na małe dzieci jeszcze raz, przypomnij siebie. Dosyć często jest tak, że im mniejsze dziecko, im bardziej bezbronne, kiwnięcie palcem i już nad nim wszystkie się trzęsą. I rodzice, i znajomi. Jak tylko dziecko krzyknie, że chce jeść, od razu wszystkie lecą na kuchnię gotować mu jedzenie. Później jak dorasta, zanika to wszystko. Świat nie reaguje na ciebie. Dlaczego? Bo formuje się właśnie twoje ego. Formuje się coś, co jest przeciwne światłu. Siła, ona nie idzie z mózgu. Ona nie idzie z twojej świadomości, jak niektórzy myślą. Siła zawsze idzie z duszy, czyli duchowe światło pobudza twoje zmysły, które mają ścisłą integrację z ruchem sił. I pobudza również ruch energii wewnątrz ciebie, aktywacja energii. I od to, co ty wspomniałaś, aspekt reakcji świata. Kiedy świat może reagować? Kiedy świadomość, którą masz, ona nie tylko powróci do tego stanu. Ja nie mówię o intelekt, ja mówię o stanu odbioru rzeczywistości, ale zleje się z tym wewnętrznym stanem w jedną całość. A co musi się wydarzyć, żeby to nastąpiło? No myślę, że tylko twojej decyzji wystarczająco będzie. Przecież Bo ty... akurat sytuacja, którą miałam na myśli, wydarzyła się dosyć niedawno, jakoś około roku temu i dotyczyła mojego planu. Chciałam po prostu odwiedzić znajomych w Wiedniu i miałam zaplanowany wyjazd. I tydzień przed tym wyjazdem kompletnie bez powodu rozłożyło mnie na łopatki. Gorączka, jakieś takie wirusowe objawy, natomiast no, nie widziałam w tym żadnego powodu. I to, co rzeczywiście wtedy zrobiłam, to była taka wewnętrzna decyzja, że mam ten wyjazd zaplanowany i po prostu zależy mi, chcę tam do nich pojechać. No i udało mi się równo z tygodniem, także wyjeżdżając już byłam zdrowa od kilku godzin, pojechać. No i później właśnie podczas tego wyjazdu przez kilka dni no miałam kilka takich sytuacji, w których za jakąś moją myślą, właściwie zauważaniem pewnych wzorców czy pewnych symboli w otaczającym mnie świecie, nawet na ulicy, na jakimś billboardzie, na reklamie, czy w rozmowie, którą usłyszałam. Chwilę później, jak ja to zauważyłam, świat zdawał mi się odpowiadać na to w jakiś sposób. I no o ile raz czy drugi pomyślałam, że może po prostu coś mnie, wyobraźnia mnie wciąga, no to miało miejsce po prostu kilka razy w ciągu tych kilku dni. I zrozumiałam też, jak już wróciłam z tego wyjazdu, że no
chyba to nie była anomalia, tylko właśnie coś większego. To znaczy, widzisz, tu jest też dylemat, o którym ty teraz mówisz, od nawet to, że mówisz anomalia. Nie? Czyli wierzysz w to, co tobie opowiadali od samego dzieciństwa. To istnieje, to nie istnieje. A sytuacja, którą przedstawiłaś, jest naturalnym stanem realizacji rzeczywistości. To znaczy, nie było tam wierzę, nie wierzę, nie było tam chcę, nie chcę, tam nie było ego, niczego. Była postawiona jawna przestrzeń do realizacji. Wyobraź sobie taką rzecz. Zapomnijmy o chwilę o wyjeździe. Wyobraź sobie, że zamiast tego wyjazdu na tej końcówce stoi jakiś twój pomysł do zrealizowania. Plan na życie, plan na twój duchowy rozwój, plan na realizację siebie, cokolwiek. Po prostu, że to nie miał być Wiedeń, tylko końcówka, cel twojego planu za tydzień. Jak przy tym będziesz zachowywać się i co będziesz robić? No jak tak mi to przedstawiasz, to no będę robić wszystko, żeby swój cel zrealizować. No i jakiekolwiek by okoliczności nie przyszły, które próbują mi w tym przeszkodzić, no to po prostu idę przed siebie z pełną wiarą w to, że to ja mam wpływ na to, czy no właśnie, czy mi się uda wyzdrowieć, czy mi się uda coś tam pokonać, czy przejść przez to. Nie. Ty dobrze powiedziałaś na początku, ale skończyłaś znowu na strukturę może. Czy mi się uda? Czy ty myślałaś w tym momencie, kiedy chorowałaś, że mi się uda wyzdrowieć, czy nie? Czy postawiłaś konkretny cel? Postawiłam cel. Nie było może, nie było udaje się albo nie udaje się. Widzisz, w czym problem jest? W braku wiary. Nie. Wprowadzenie dodatkowych informacyjnych błędów w system postępowania. Przecież kiedy chciałaś wyzdrowieć, tam nie było wiary. Tam był cel i realizacja jego. Niczego więcej nie było. Ty oczekiwałaś określony efekt, prawda? Tak, Była tam wiara, wierzyłaś w to mocno, czy po prostu realizowałaś cel? realizowałam cel. No widzisz, ty masz instrukcję w sobie, już w jednym ręku. Kiedy ty zaczynasz mówić, czy tobie się uda, czy nie uda, co się dzieje w tobie? Twoja dusza przestaje realizować strukturę, dlatego że dusza twoja ma pochodzenie i bliskość właściwości do Stwórcy. To ona czyni wszystkie czynności. A wszystkie dogmy, które powstają w twoim mózgu, które nie pozwalają tobie zrobić, albo mówią, że ty nie możesz tego zrobić, bo napoglądała się w telewizji, bo ktoś ci tam mówił, bo różne inne wpływy, które były na ciebie. To wszystko hamuje możliwość realizacji, o której mówisz. Czyli zahamowanie tak naprawdę idzie z poziomu ego. Dlatego ja rozpocząłem dzisiaj od rozróżnienia, czym jesteś ty, a czym jest twoje ego. Ty dążyłaś do celu. Ego zastanawia się, czy ja potrafię, czy nie potrafię, czy mi wyjdzie, czy nie wyjdzie. Czemu ego tak mówi? Bo ono nie ma drugiego rozwiązania. Ni u kogo. Dopóki polegasz na pracy mózgu, że on coś tam wymyśli, jak to zrobić, ty zawsze będziesz w ślepej uliczce. Dlatego duszy, wysokie istoty realizują cele dokładnie postawione. Kiedy jesteś głodna, gdzie idziesz? Idziesz na kuchnię albo do knajpy zjeść, prawda? Tam nie ma pojęcia, może mi się uda coś zjeść. Tylko ty idziesz, bo jesteś głodna. Realizujesz to bardzo prosto. I kiedy ty przeanalizujesz ten system i przyłożysz jego dokładnie na poziom swojego życia, wiele rzeczy tobie zupełnie inaczej będzie się otwierało. Świat będzie otwarty na ciebie tylko wtedy, kiedy ty identyfikujesz siebie z duszą, ale nie z ciałem. Pamiętaj, to jest pierwszy klucz. Poziom identyfikacji. Albo porażka, albo sukces.
Ludzie, którzy osiągają sukcesy, nawet nie nazywając tego duszą, dotrzymują się duchowych praw. Ludzie, którzy identyfikują, że ja jestem tam ciałem chodzącym, mięsem i tak dalej, oni nigdy nie osiągają sukcesów. Dlatego, że wszystko realizuje Stwórca za pomocą aktywności siły życia albo jej braku. To jest jedyne rozróżnienie. No to w momencie, jak tak sobie składam w głowie to, co mówisz, to przypomina mi się to, że tamta decyzja była dosyć oczywista, no bo akurat mój wyjazd był z jednej strony błahą rzeczą, z drugiej strony, no co, alternatywą było leżeć w domu i nie pojechać. I wtedy rzeczywiście postawiłam bardzo konkretną decyzję, ale nie miałam żadnych wątpliwości, że ona jest właściwa. No i nie miałam wtedy, tak jak mówię, nie miałam innych opcji. I teraz jak próbuję to przełożyć na swoje życie i na swoje plany na przyszłość, to tutaj często pojawia się albo taka znowu mgła niewiedzy. Wiem, że coś bym mogła, ale nie czuję do tego pełnego przekonania, a jednak no trudno jest siedzieć i mieć nadzieję, że to przekonanie kiedyś przyjdzie, tylko lepiej działać. No a druga rzecz to jednak skala pewnych decyzji, bo o ile taki wyjazd, nawet gdyby był nietrafionym pomysłem, no to ostatecznie trwa kilka dni i nie jest, no przynajmniej tak mi się wydawało, że nie byłby wielką stratą, to wiele takich życiowych decyzji no jednak jest po prostu większych i czasami, no przynajmniej ja mam w sobie takie obawy, że jeżeli coś wymyślę, postawię to jako taki cel, który ma się na pewno wydarzyć, bez żadnego właśnie ale, no to zaczynam kwestionować ten cel, czy to jest na pewno to, o co ja powinnam co ja powinnam realizować. I no chyba moje pytanie do ciebie brzmi, po czym poznać, że jakiś pomysł, jakiś cel jest tym właściwym? Czy to jest właśnie na poziomie rzeczy, które robią na nas wrażenie? Czy to da się jeszcze jakoś inaczej odczuć? Popatrz, wszystko to, co ty mówisz, to jest wewnętrzna mieszanina wewnętrznych uczuć, spodziewań. To wszystkie ludzie dokładnie tak samo czują. Szczególnie w młodym wieku, praktycznie rzecz biorąc, każda osoba jest niestabilna w sobie. A niestabilność wynika właśnie z poziomu braku wiedzy, jak to wszystko się dzieje. Braku wiedzy o układzie świata, braku wiedzy o samym sobie. Kiedy ty pytasz, czy to jest właściwe, takie pytania mi zadają bardzo często. A teraz dawaj popatrzymy. Kto zadaje pytania? Ty zadajesz pytania. Z jakim celem ty zadajesz te pytania? No Jaki z takim celem, żeby na ciebie, tak, czy na kogoś, kogo pytam, przerzucić odpowiedzialność, tak? Wydawałoby się autorytet. a po co ci ta odpowiedzialność? No w tym wypadku łatwiej mi uwierzyć, że ktoś lepiej wie, niż że ja będę na 100% przekonana. Nawet jeżeli łatwiej ci uwierzyć, to nie znaczy, że ty w to, co ty wierzysz, jest prawdą. My jesteśmy teraz nie na tym tle. Człowiek, każdy człowiek czyni tylko i wyłącznie wszystko, kiedy to przynosi jemu błogość. Nie dlatego, że tak się należy, nie dlatego, że trzeba iść do pracy, nie dlatego, że coś tam. Jeżeli to przynosi jemu błogość i radość, on jest zadowolony. Co właśnie zadziałało na tym wyjeździe? Jeżeli coś jemu nie przynosi radości i on nie czuje, że w perspektywie to przyniesie jemu radość, to powstaje wątpliwość. Dusza podpowiada: słuchaj, to nie jest twoje życie. Ty idziesz i brniesz w nieodpowiednim kierunku. Jak tylko ty wyczujesz, że jakaś czynność przynosi ci radość, wszystko staje na swoje miejsce. Na przykład, weźmiemy kilka opcji z tych, które już mówiłeś wcześniej. Pracujesz przy komputerze, a to ja będę ci mówić, a ty spróbuj analitycznie, wewnętrznie wyczuć w sobie,
jakie aspekty rzeczywiście przyniosą ci radość, a jakie nie, albo wątpliwość. Jeżeli jest wątpliwość, to wątpliwość. I tak zaczniemy od pierwszego. Pracujesz z komputerem. Moje pytanie, tylko odpowiadaj tak albo nie. Moje pytanie jest, czy ta praca w perspektywie przyniesie ci błogość i napełnienie? No nie. Grasz tam na skrzypcach. Czy ta praca w perspektywie albo gra na skrzypcach w perspektywie ma szansę przynieść ci błogość i zadowolenie? Tak. Funkcjonujesz w społeczeństwie. Na przykład, jeżeli będziesz iść drogą, którą idą tam twoi koledzy, realizując ich myśli i wizje, będziesz czuć błogość i zadowolenie? No zdecydowanie nie. Okej, idziesz do pracy i pracujesz u pracodawcy, on ci tam płaci tyle, ile chce. Ty pracujesz, masz nadzieję na świat, na życie, perspektywę, coś się zmieni, możliwe jakaś rodzina, może dom, czy jeszcze coś. Pytanie, czy od tej pracy ty będziesz czuć błogość, zadowolenie? Nie będę. Popatrz, cokolwiek my nie dotkniemy, a u ciebie od wszystkiego jest nie będę. Czemu? Bo ty czujesz wnętrzem, nie mózgiem. Tu nie ma ego. Ty stawisz konkretny cel. Czyli cel pierwszy, numer jeden. Ja chcę być szczęśliwa. I zaczynajesz lawirować po swoich życzeniach. To da mi szczęście? Nie. To da mi szczęście? Nie. Jeżeli ty wbrew odczuciu zaczynasz realizować, ty masz porażkę już na wejściu. Przykład weźmiemy z tym samym wyjazdem. Jechałaś do tego miasta, by odczuć jakiś rodzaj błogości, zadowolenia. Tak? No tak. To był powód. Nie był powód pojechać tam coś robić. Był powód, żeby odczuć zadowolenie. Większość ludzi myli się na tym poziomie, myśląc, że jeżeli on idzie i czyni coś, co jest jemu absolutnie nie jest miłe, to pieniądze, które on zarobi z tego, dadzą jemu zadowolenie. I tu jest największy poziom prześlizgania, czyli tak naprawdę człowiek wpada w stan samozakłamania, dlatego że dusza nie daje siły, a ego w stanie krytycznym, kiedy człowiek dojdzie do porażki. Nie? Na przykład pracuje 10 lat, myśli, ja pójdę do pracy, zarobię sobie na dom albo wezmę kredyt, później będę sobie spłacać, będę tu żyć, wesoło, szczęśliwie. Przychodzi tak lat 10, a on widzi, że spłacenia nie ma końca kraju. Szczęścia jej blisko nie było, bo on tylko pracuje na to, żeby coś tam spłacać albo gromadzić. Pytanie, czemu? Bo początkowo to nie dawało zadowolenia i błogości. Ja nie mówię o wszystkich ludziach. Ja mówię konkretnie teraz o tobie. Rozumiesz? Czyli pierwsza zasada to ty powinnaś dbać o siebie. Ty możesz powiedzieć, to jest bardzo egoistyczne. Tak jest. Tak zaplanowany człowiek jest. Dopiero kiedy ty pierwszą zasadę zastosujesz, możemy przejść do kolejnego punktu, jak uczynić to, żeby ta bardzo egoistyczna zasada nie obciążała twojej psychiki i wyszła z granicy egoizmu. Wszystko to jest kroki rozwoju duchowego, od wewnętrznego. Uświadomienia sobie tego, kim ty jesteś i w ogóle w czym jesteś. Oglądałeś w ogóle ty różne takie, powiedzmy tak, dziwne filmy, typu Matrix, różne inne te. Pamiętasz? Nie, no może nie pamiętasz, ale nie wiem, czy oglądałaś. Oglądałam i zdecydowanie zawsze mnie to interesowało. Wyczuwałam, że rzeczywistość no, może mieć w sobie coś z tego. A wiesz, że te same filmy od typu Matrixa, to nie jest fabuła wymyślona. To jest fabuła, owszem, pokazana na systemach komputerowych, żeby człowiek lepiej zrozumiał.
Realnie rzecz biorąc, tu nie chodzi o żadne komputery, o żadne bity, żadne inne rzeczy, ale istota tego, sama głębia, dokładnie, bardzo precyzyjnie tam opisana. Ty musisz najpierw uświadomić, kim ty jesteś. I od ta decyzja, pamiętasz, tam była sytuacja, kiedy Neo tam brał pigułkę, tam czerwono-zieloną. Pamiętasz ten moment? Pamiętam i nawet ci powiem, że miałam tak już chyba kilka miesięcy temu taką sytuację, że normalnie na ulicy spotkałam grupkę młodych ludzi i oni byli tak przebrani właśnie w tematyce Matrixa, bo jechali chyba na jakieś tam wydarzenie czy na coś. I jedna dziewczyna właśnie trzymała 2 pigułki. Więc jak ja to zobaczyłam, to powiem ci, że Matrix zobaczyłam na żywo. Wiesz, wiele ludzi robi pewne rzeczy nieświadomie. Niektóre wyczuwają, że wszystkim tym, w czym oni istnieją, jest wielki fałsz. Nie w socjumie, nie w społeczeństwie, a w ogóle w systemie istnienia. Na dzień dzisiejszy, powiedzmy tak, internet huczy różnego rodzaju wymysłami, różne propozycje. Jedni mówią to, jedni mówią, że wszystko jest inaczej, że ktoś tam stoi, nami steruje. Drugi mówią, że tam ziemia płaska. Trzeci mówią, że tam pływa na jakichś tam żółwiach i tak dalej. Czego tylko nie wymyślają. Wszystkie historyjki, które były w historii, teraz spłynęły w internecie i tego jest multum. Powiem ci tak, wszyscy oni czują szóstym zmysłem, że coś jest nie tak. Tylko niewiele z nich rozumie, jak to wszystko ustawione. A ustawione jest tak, że punkt sterowania wszystkim jest w tobie. I to jest potężny punkt. Wyobraź sobie przykładowo, masz na przykład, jakbyś miałaś w oczach laser, który rozcinałby przestrzeni. I teraz, jeżeli by ten laser działał samoistnie, bez twojej kontroli, to byś mogłaś wszystko zniszczyć. Więc co należy zrobić? Zahamować możliwość wykorzystania takiego laseru, a dać ci niewielki poziom potencjału, żebyś ty stopniowo opanowałaś wewnętrzną siłę. Krok po kroku. Zdajesz egzamin, przechodzisz do kolejnego procesu. Otwierają się pewne predyspozycje, pewne zdolności. W istocie to jest proces, przy którym dusza, święta dusza, zbliża się do niższej formy. Bo realnie cel reinkarnacji wewnętrznej jest to, że dusza realizuje swoje cele. Ale teraz w tym stanie, w którym ty jesteś, mózg realizuje swoje cele. On nie uwzględnia stanu błogości. On idzie tak, jak narzucono. A co narzucono? Narzucone takie reguły. Tam musisz tam najpierw przedszkole, szkoła, studia, praca, dom, rodzina i co dalej? Możesz kontynuować? No dalej to już emerytura tylko. A dalej? Mówią, że śmierć. Po co to wszystko teraz, pytam cię? Jaki cel tego wszystkiego? No jeżeli tak naprawdę by to wyglądało, to żaden. No nie tak naprawdę. Ty popatrz, ono u wszystkich tak wygląda. I dopiero człowiek, nie w 20 lat, a tam w 80, jak już jemu niedługo zostało, wszystkie siły z niego zniknęły i jemu otwiera się w ostatnich latach cel jego przebywania i on widzi, jak on zmarnował swoje życie na realizację pustych zabawek, które niczego nie dali. Bo młody człowiek myśli, że całe życie jest przed nim. Nie. Całe życie jest w nim, a nie przed nim. Dlatego, kiedy jest przed nim, on za czymś goni. A to, co jest w nim, ono po prostu zanika, wysycha. Realizacja wszelkich rzeczy, ona jest drogą błogości. Ale my mamy ten, nazwijmy to takim językiem, który tobie zrozumianym. Ludzki interfejs, bo tak to można nazwać,
On jest zepsuty albo niedoskonały, niedopracowany. Programiści nie zaprogramowali jego odpowiednio. I dlatego on programowany jest spontanicznie z tych rzeczy, które zdążył zobaczyć, usłyszeć w ciągu tam pierwszych 20-30 lat. A może i mniej, nawet do 7 lat. A później na tych bazach on figuruje całe życie. I sensu on w tym nie widzi. Teraz my żyjemy w takich czasach, kiedy wiele młodych ludzi właśnie budzi się do tego i zaczyna krzyczeć hello, coś jest nie tak. Ich nie wyznają, że oni tam wymyślają, tu trzeba pracować. Komu trzeba pracować? Ja już widziałem ostatnio gdzieś tam takie audycje były, niektóre chłopaki, no, młodzieży też rzecz buntują się. Oni mówią, ja nie będę pracować. Ja nie po to tu się urodziłem. I wiesz, jego nikt nie rozumie, o czym on mówi. On mówi to, co on czuje, bo dusza bliska jego świadomości. Ty zapytasz, jak żyć? To jest zupełnie inne pytanie. I powiem ci tak, tam, gdzie Bóg obdarza obfitością duszy, ludzki mózg nie ma najmniejszych szans. Ale kiedy człowiek wyskubuje albo zbiera okruchy z pańskiego stołu, nazywając to życiem, rzecz jasna, że on żyje bardzo krótko. Zapytam u ciebie to po prostu rzecz. Według twojego pojmowania, jak myślisz, jak długo żyją ludzie? No ja myślę, że tak do 120-130 lat. No dobra. Ci najlepsi, najlepiej zorientowani. Dobra, jeżeli popatrzysz na krąg znajomych, tam przyjaciół, no wszystkich, których znasz, w jakim wieku oni jakby odchodzą z tego świata? No tak 70-80 Mhm. i mówią, że i tak długo żyli. Dobrze. A jak myślisz, jaki potencjał może być w prawdopodobieństwie założonej wewnątrz nas do życia? No ja już teraz zwłaszcza po zajęciach i też no, czytałam, wiesz, od dziecka gdzieś tam Biblię i kojarzyłam te opisy, że ludzie na spokojnie żyli po 300-400 lat albo i więcej. No to w moim odczuciu takie kilkaset się wydaje realne, no tylko tu jest ta przepaść, to pytanie, dlaczego my tyle nie żyjemy? Odpowiedź jest bardzo prosta. Popatrz na twoje plany na życie dzisiaj. Oni już w 20 lat jest na bardzo krótkie życie. Proste pytanie. Czy ty sobie coś planowałaś na przykład, co ty będziesz robić na przykład za 70 lat, za 80? No aż tak daleko to nie. A to nie jest daleko w stosunku do dużego życia. To jest bardzo blisko. Ludzie nie umieją zaplanować nawet na 3-5 lat. Rozumiesz? I zauważ, każdy się spieszy. Pytania, gdzie? Że czegoś nie zdąży. Przed czym? On już ma impulsy od duszy, że jego życie będzie krótkie. Już ma, rozumiesz? I dlatego ten pośpiech, i dlatego ta aktywność, rozumiesz, że teraz ja już muszę mieć, już muszę mieć. Nie ma planu. I jego nie będzie tego planu w tym systemie mentalności. No, dawaj troszkę tak fantazji wprowadzimy. Załóżmy, ty masz sukces w życiu. Przykładowo. Zakładajmy tak dogmatycznie. Masz super pracę, którą lubisz wykonywać, zarabiasz bardzo dużo. No ile dużo? No dawaj tak damy ci zarobku tak ze 100 000 miesięcznie. Starczy ci? No, dzisiaj mi się wydaje, że tak. Tak, dzisiaj wydaje się, więc powiedzmy luźno możesz sobie tak funkcjonować. Kupiłaś sobie dom, kupiłaś sobie samochód, objeździłaś cały świat, założyłaś rodzinę, urodziłaś dzieci, dzieci wyrosły pośle świat, ty masz lat, załóżmy 60, masz wszystko, czego tylko chcesz. Sens i cel dalszej egzystencji. No właśnie nie wyobrażam sobie. I nawet jak ja własnych dziadków pytałam, czemu tam przechodząc na emeryturę na przykład nie zaczęli nowego hobby albo
nie wrócili do czegoś, co tam chcieli rozwijać, jak byli młodsi, to oni mówili, że no już byli za starzy na to, albo że co, no zaczęliby coś i kilka lat i w sumie po co by to robili, tak? I tak człowiek żyje z 20 lat, niczego nie robiąc, a w 20 lat do tych samych 40 lat żyje bardzo intensywnie, robiąc wszystko. Ja wiem, że ty nie rozumiesz tych procesów, ale dlatego ja ci zadałem to pytanie nie z prostego powodu, żebyś ty uświadomiła, że ten tryb myślenia i postępowania, który jest aktualnie w twojej świadomości, on prowadzi do fiaska. Fiasko to jest właśnie starej, nieudolnej, brak sił, brak energii, brak wszystkiego i brak pomysłów. Teraz moje pytanie naprowadzające. Kiedy u ciebie rodzą się najlepsze pomysły? No to dobre pytanie mi zadałeś. Na teraz to zwykle jak coś zrobi na mnie wrażenie, albo jak, no głównie to, zobaczę coś, co wydaje mi się przyszłościowe, albo coś, w czym się widzę, ewentualnie pomyślę, że jestem niedaleko, że w moim dzisiejszym odczuciu rok, 2 i mogłabym spokojnie, no też gdzieś tam być, czy być na takim poziomie po prostu życia. Ja ci uproszczę odpowiedź. Najlepsze pomysły tobie przychodzą wtedy, kiedy ty masz największy poziom witalności w sobie. I kiedy jesteś chora albo słaba, nie przychodzą żadne pomysły. Fakt? Fakt. To jest pierwszy punkt zaczepienia. A to znaczy, że istota sukcesu nie leży w wymyślaniu czegoś, a w witalnych siłach, czyli energiach siły organizmu, witalności. Wiele ludzi to słyszy, czuje, a u nich też programy zaburzone jest. Dlatego, że człowiek myśli, że jak on będzie chodzić tam na basen, na siłownię, będzie biegać, sportować, jemu wszystko będzie się udawać. Poćwiczy w ten sposób, a siły jak ubywały, tak ubywają. Niczego się nie zmienia. Nie tędy droga. Znowu pułapka. Nawet w tym pułapka jest. Rozumiesz? To jest, wszystko wygląda bardzo dobrze, jak w tych grach komputerowych. Raz i zakątek, i nie ma wyjścia. Tam nie ma wyjścia. I w życiu jest tak samo. Błędna decyzja, nie ma wyjścia. Błędna decyzja, nie ma wyjścia. I ludzie, z którymi ty rozmawiałaś, oni nie podejmują takich decyzji, bo oni mają dosyć pułapek i pechów w życiu, o którym nie mówią. Mogą mówić, że tak, mieli szczęśliwe życie, ale nadal decyzji nie podejmują do przodu. Dlatego, że witalność wewnętrzna, czyli siła życia, kończy się. A siła życia nie powstaje z materialnego świata, ona idzie z duszy. Jeżeli dusza zechce, ona daje siłę życia. Jeżeli dusza nie zechce, oddali się z tych czy innych powodów, tak jak my uczymy, to w tym momencie masz przegraną. I ta przegrana występuje praktycznie rzecz biorąc przy każdej niepoprawnej decyzji. Ty o sobie dużo wiesz, prawda? Tego, co nauczyłaś się o ciele, wiesz, jak jego obsługiwać, wiesz, jak za nim dbać, trzeba go karmić, myć, tam, ubierać, rozweselać czasami. A moje pytanie jest drugie. A ile wiesz, jak dbać o własną duszę? No teraz stopniowo się o tym dowiaduję na zajęciach, ale przedtem, no w ogóle to wiedzy praktycznie nie mam żadnej. Rozumiesz? W czym dylemat? Ty nic nie wiesz o tym mechanizmie, który zarządza całością tego materialnego ciała. Ty nic nie wiesz o tym programatorze, o tym programiście, który to wszystko programuje i utrzymuje w całości. Ty wiesz tylko o skutkach, czyli o tym samym wewnętrznym interfejsie, nie o sobie. I tu jest kolejny problem, bo jak ty tylko wchodzisz na system duszy, świętej duszy, u ciebie zaczynają rodzić się plany znacznie większe. Ty patrzysz w perspektywę już nie 2-3 lata, a zaczynasz od perspektywy, co będzie za 10 lat, co będzie za 40 lat. I na przykład widzisz, że dzisiaj jesteś zajęty czymś innym,
a masz jakąś wizję, to nie będzie, że ja latem pojadę tam na 2 dni, ale określisz bardzo precyzyjnie. Teraz ja mieszkam na przykład w tym kraju, w tym regionie, ale za tam 30-40 lat przyjadę do drugiego regionu i doświadczę, co tam jest. Ale ludzie dzisiaj nie mają takich pomysłów. Krótkość życia to jest ból i to jest ciężar. Można o tym mówić różne, demagogię, filozofię, inne rzeczy. I wiesz, jakie pytanie dosyć często pada? No, to ja ci powiem wprost. A czy pan ma styczność z tymi ludźmi, którzy żyją bardzo długo? Вот ja ci zadam takie pytania, tylko w inny sposób. Jak myślisz, dlaczego zwykli ludzie, które żyją tym trybem, nie mają styczności z tymi, którzy żyją setki lat? Bo na pewno nie wykluczasz takiego, że coś takiego jest. Nie, no ja nie wykluczam. W tej chwili to A dlaczego nie spokojnie mają myślę. styczności? No wiesz, jeżeli to jest aż taka różnica w pojmowaniu świata, to no tak jak ja nie mam styczności z ludźmi, którzy są no może 30-40 lat ode mnie starsi i mają zupełnie inne cele i marzenia, to co dopiero jak ktoś jest starszy 300-400 lat. Bardzo dobrze. To właśnie i jest ten wątek, dlaczego nie ma styczności. A to, że poziom funkcjonowania istnieje, wiele ludzi intuicyjnie się domyśla, wewnętrznie, że coś nie tak jest, jak pokazują. Jedynki wyrywają się z tego matriksu i realizują siebie przez setki lat. Reszta siedzi w demagogii przekonań i po 50-60 latach odchodzi z tego świata. Tu nie ma pojęcia sprawiedliwości. Tu jest pojęcie zwykłego duchowego prawa, które jedni znają, drugi nie. I od teraz, sumując naszą rozmowę, co możesz zawnioskować? Jaki punkt widzenia u ciebie się ułożył? No taki, że plany powinnam mieć na co najmniej 100 lat do przodu. No co najmniej. A tu, jeżeli chodzi o plany, to powiem ci tak, nie musisz mieć 100 lat do przodu. Trzymaj się liczby 50. I zawsze, nieważne czy my będziemy rozmawiać, czy gdzieś, pamiętaj jedną rzecz. Ile byś ty lat nie miałaś, jeżeli w twojej wewnętrznej wizji 50 lat do przodu ty widzisz i czujesz perspektywę nie myślami, nie, tym wewnętrznym odczuciem, to znaczy, że twoje siły witalne jest na wysokości. Jeżeli ty chcesz spojrzeć na 50 lat do przodu i ty czujesz, że ty tam nic nie czujesz, to jest daleka cyfra i w ogóle abstrakcja jakaś, to wskazuje na to, że wewnątrz ciebie świeci się czerwona lampka, czerwony alarm i pilnie należy uzupełnić poziom witalnych sił. Jeżeli tego nie zrobisz, siły będą ubywać katastroficznie. Kiedy czasem ja rozmawiam z ludźmi, którzy mają tam 20 lat, oni mówią, no tak, 70 lat, no to jest, coś będę tam robić jeszcze na pewno. Ale kiedy rozmawiam z ludźmi, którzy mają tam 50-60 lat plus 50, to już wykracza ich wyobrażenie. I teraz pytanie, co oni nie mają szansy? Mają, jak najbardziej. Tylko ten sam dylemat, o którym ty rozpoczęłaś dzisiaj rozmowę, on tkwi również w ich mózgach. On tkwi również w ich przekonaniach. Czyli przekonania swojej materialności, przekonania tego, że ja muszę tu coś robić, żeby przeżyć. Pytania po co? Celu to nie ma. A w przyrodzie jest tak, że wszystko potrzebuje równowagi. Jeżeli coś jest bez celu, no to wiesz jak ogrodnik na ogrodzie. Tu marchewka, tu kapusta, tu drzewka owocują, to jeszcze i nagle pośród całego ogrodu stare suche drzewo. Bez celu, bez skutku. Co on zrobi z nim? No wytnie, Rozumiesz, dlaczego tak jest pośród ludzi? rozumiem.
To jest główny element zrozumienia. To nie jest nadzieja, to nie jest jakaś tam wizja. Jak tylko ty uzyskasz kontakt ze swoją świętą duszą, te słowa, o których ja teraz mówię, one już nie będą w twoich uszach. Ty będziesz dokładnie sama czuć procesy. Mało tego, nawet to, co ja ci dzisiaj powiedziałem, już nie pozwoli ci bardzo szybko się zestarzyć. Chyba że zrobisz to docelowo. No, takich planów na pewno nie mam. Dzisiaj nie masz, ale w zależności od twoich postępowań w przyszłości będzie zależało, jaki wewnętrzny potencjał. Mnie jeszcze zaintrygowało to, co powiedziałeś o tym, że ludzie śpieszą się żyć w 20 lat, a później kolejne 20 spędzają nic nie robiąc. I no, na moje dzisiejsze pojmowanie widzę taką opcję, że po prostu te 20 lat, które przeżywamy w pośpiechu, można rozciągnąć na dłużej i nie stresować się, nie śpieszyć. Ale myślę, że dużo ludzi może mieć ten problem, że jak już zrobi te kariery, czy tam jakieś plany, nawet jak mają swoją firmę, które mają, no to tak samo przecież przedsiębiorcy zwykle lubią przekazywać te firmy dzieciom albo szukają kogoś, kto to przejmie. A wydawałoby się, że no mają wizję, powinni mieć wizję na jakąś przyszłość. I pytanie, czy z czasem przychodzą nowe okazje, czy nowe jakby czynniki, które robią takie wrażenia, że można planować dalej, czy jedyne opcje, które są na te 100 czy i więcej lat, to są opcje czysto zawodowe? Nie, ani jedno, ani drugie. Rzecz polega na tym, że żeby zrozumieć ten proces, ja ci muszę przeotworzyć taką, powiedzmy, wewnętrzną tajemnicę wewnętrznego istnienia człowieka. Rzecz polega na tym, że życie, które ty masz, ty spędzasz życie, czyli ono mija w tobie. To znaczy, że w tobie jest określony potencjał, który był założony od urodzenia twoimi matką i ojcem. To jest bardzo potężna fuzja duchowa przy zapłodnieniu bezpośrednio. I energii tej, ona początkowo przy urodzeniu ciebie zaczyna wzrastać, intensywnie wzrastać. Bo fuzja urodzenia daje jakby kolejny wybuch i to, co było w potencjale, zaczyna się otwierać. Ono otwiera się bardzo intensywnie do wieku mniej więcej 16-18 lat. Później idzie stabilizacja i dalej jest dwa warianty. Pierwszy wariant, człowiek jest nauczony i wie, jak tu energię powiększać. Drugi wariant, on tego nie wie i zaczyna to intensywnie zużywać. No, rozumiesz, że większość ludzi idzie tym drugim wariantem. Nie wie, zaczyna zużywać. Jak długo i ile? W średnim poziom witalnych sił rozliczony jest na 64 lata maksymalnie fizycznego istnienia. Ten czas jest przeznaczony na wewnętrzną edukację, na poznanie rzeczywistości i głównie na zintegrowanie swoich właściwości ze swoją duchową formą. Później, od tego momentu, jeżeli człowiek nadal nic nie zrobił, życie zaczyna pionowo z niego wychodzić. I ty na pewno zauważyłeś, że w tym 65 roku życia gdzieś wiele osób bardzo intensywnie starzeje. Jeżeli jeszcze tam 5 lat temu był jako tako, to później wszystko nurkuje w dół. I tu znowu jest dylemat. Dlaczego się kończy? Jeżeli jedni ludzie w ciągu tych 60 lat jednak nawet nie wiedząc, nie mając wiedzy, udało im się zgromadzić witalność i siłę życia duchowe, w tym momencie oni przedłużają ten poziom swojej aktywności o kilkadziesiąt lat dalej. To nie jest rozwiązanie, a niemniej jednak przedłużają. Niektórym udaje się tam i setki osiągnąć, tam 120, ale jeżeli człowieku nie udało się, to niektórzy nawet tego okresu nie dożywają. To, co odchodzą w młodym wieku, to nie znaczy, że coś się stało, zachorował tamto. On po prostu w bardzo krótkim okresie czasu zużył cały poziom energii. I od teraz, pamiętasz, ty w Biblii czytałaś, mówiłaś, że czytałaś tam odnośnie różnych wiekowych poziomów.
Jaki najwyższy poziom wyczytałaś tam? 900 lat. 900. A istotowo u człowieka w programie, wewnętrznym programie, stoi pierwotny, nieotwarty potencjał, to jest 1000 lat. Do tego potencjału dochodziły różne, większe, mniej, no to tam w Biblii opisane, to jest tylko niewielka część tego. Ale to nie znaczy, że w tamtych czasach ludzie wszyscy żyli po 900 lat, czy tam po 1000 lat. To znaczy, że ci, którzy umieli żyć i mieli cele, wysokie cele i były zintegrowane duchowo ze źródłem, ze Stwórcą i wiedzieli skąd czerpać energię, więc ty mogli funkcjonować długo. Ale były również tacy, którzy żyli również po 30, po 40, po 20 i niefortunne urodzenie, brak wiedzy, słaba reinkarnacja i też umierali bardzo szybko z tych czy innych powodów. Więc ograniczać siebie do jakiego... Przy czym zwróć uwagę, 1000 lat to nie jest celowa granica, to jest potencjał ułożony. Tak jak ja ci powiedziałem, w potencjał ułożony ciała, tu na niższym poziomie, wynosi tych 64 lata energii urodzeniowej rodziców. I po prostu więcej nie ma. Tyle jest. A poziom dłuższego życia to jest potencjał już tak zwanej duszy niższej. Czyli tyle, ile dusza niższa może się wyrażać. Jeżeli przychodzisz na wyższy poziom i dochodzi do całkowitej integracji z duszą świętą, ten potencjał zaczyna wzrastać. I jeszcze dalej. To jest elementy, które, ja wiem, że oni mogą być na dzień dzisiejszy jak poziom science fiction, różnych innych rzeczy, ale ty na pewno w głębi, bardzo głęboko tam w siebie czujesz, że gdzieś to zahacza. Mózg może mówić nie, ale dusza na pewno się uśmiecha wewnątrz. No na pewno tak jest. I nawet, wiesz, że większy problem, który u siebie widzę, to nie tyle jest z wiarą czy z pojęciem tych rzeczy, a bardziej gubię się często w tych wewnętrznych odczuciach. To znaczy, wydaje mi się, że mam takie przebłyski tej świętej duszy, czy w ogóle duszy, no a później nie wiem, jak to, wiesz, jak ona znika, albo dlaczego się pojawia, albo, no wiesz, czym to było spowodowane. Więc jakoś trudno mi określić po prostu wewnętrznie, co się ze mną dzieje w danym momencie i czy to jest też naprawdę jakiś przebłysk, czy może to znowu ego próbuje coś mi wmówić. No, powiem ci tak. Dzisiaj my o tym na razie nie będziemy jeszcze mówili. Dużo rzeczy tego my omawiamy na zajęciach, jak pamiętasz, i my do tego dojdziemy, bo tak od razu w 2 słowach powiedzieć, dlaczego dusza znika i dlaczego nie masz odczuć i dlaczego ego przyjmuje górę i rządzi tym wszystkim. Tego nie da się powiedzieć w 2 słowach. Tu potrzebna jest obszerna, głęboka wiedza wszystkich wewnętrznych procesów zachodzących. I to nie biologicznych, nie biochemicznych, a właśnie tych, które odbywają się w twoim wnętrzu. Więc tu na szkoleniach będziesz miała czas od czasu jakby wgłębienia, notuj, badaj. Pamiętaj, że to, co ty określiłaś, że jestem tam sama, jestem na jakby wewnętrznym swoim utrzymaniu, to jest bardzo śmiały i bardzo odważny i bardzo dobry krok. Dlaczego? Dlatego, że dzięki temu ty jesteś w stanie uwolnić wszystkie potencjały. Większość ludzi polega jeden na drugim. Jak będzie trudno, to będzie na kogo się oprzeć. I to jest błąd. Oprzeć się możesz tylko na źródło światła, z którego pochodzisz. A jeżeli ty opierasz się o rzeczy tymczasowe, to i poziom funkcjonowania twojego będzie również tymczasowy. No dobrze, to, co powiedziałeś, mi bardzo otworzyło perspektywę, bo rzeczywiście miałam takie poczucie, że jestem właśnie sama z wieloma rzeczami. No a jeśli chodzi o oparcie się o źródło, oprę się o źródło i mam nadzieję, że będę miała czym się podzielić i powiedzieć jakby, co się u mnie zmieniło. No cóż, w takim układzie do następnego. Dziękuję ci i do następnego razu. Do widzenia. Do widzenia.